Już. Trochę poezji teraz. Było to w czasie, gdy drzewa kwitły, a liście w lesie zieleniały i ptaki w swoim języku słodko śpiewały po łacinie. I wszystko płonęło radością, gdyś syn wdowy z opuszczonego lasu wstał i radosnie wsadził siodło na koniku, wziął 3 strzały i ruszył z domu swojej matki. Pomyślał, że pójdzie zobaczyć żniwiarzy, których miała jego matka, którzy zbierali jej owies. Mieli już 12 koz. I tymi słowami zaczyna się wspaniały poemat Chrétien de Troyes o świętym Gralu. Jesteśmy w XII wieku naszej ery Francji, nazwano często wysokie średniowiecze. Katedry budują się, szkolnictwo rozwija się i na drogach trubadurzy wędrują i śpiewają o miłości dla nieosiągalnej kobiety. Jest to czas, kiedy kobiety szlacheckie miały jednak stanowisko, mogły posiadać ziemię i trzymać właśnie i zawładnąć ziemię. I rycerze przysięgali kobietom w potrzebie, że kobietom w potrzebie będą służyli. A na dworach Marie de Champagne prowadziła sądy miłości, w których poeci rywalizowali i pytając, co to była ta doskonała miłość. I w tej kulturze powstał obszerny literacki korpus o dziełach króla Artura i jego rycerzach i powstały legendy o świętym Gralu. Muszę przyznać, że ta legenda mnie pasjonuje już od przeszło 60 lat, kiedy pierwszy raz z nią zetknąłem się. Nie tylko ja interesuję się ją, wszędzie znajdujemy wersje nowoczesne. Poważne wersje, a także kpiny i banalności o świętym Gralu. Politycy nawet mówią, że szukają świętego Grala, co znaczy szukają rozwiązania na jakiejś trudnej sprawy. Jednak coś w tej historii nas głęboko porusza. I nawet są sekty i grupy duchowe, które twierdzą, że odprawiają misteria świętego Gralu lub inicjację Grala. Niestety ja nic o nich nie wiem. Może tutaj ktoś więcej wie o tych rzeczach. W tych wykładach chciałbym przejrzeć się z wami tej legendzie, głównie jak opisał ją poeta Chrétien de Troyes i jej psychologiczny wymiar. Każdy mit można uważać jako metafor, który odnosi się do rzeczywistości w naszej psychice. Psychika człowieka tworzy mitologię, tak jak ona tworzy sny i wizje. I kiedy temat jak święty Graal pokazuje się jednocześnie w wielu kulturach, w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Walii, no, to nie jest tylko zasługa jakiegoś jednego autora. Coś działo się w zbiorowej psychice i ciągle dzieje się dzisiaj, inaczej ten temat nie byłby tak popularny. W kinie, no, mamy Indiana Jones, który ruszył ze swoim ojcem w poszukiwaniu świętego Grala. No i też ten nieszczęsny Monty Python oczywiście. Takie są te różne banalności, które krążą dookoła tego. Według Junga mitologie często wynikają z wewnętrznego konfliktu w psychice. Psychika człowieka próbuje na przykład rozwiązać problem przeciwieństwa w nas. Jest to konflikt takiego rodzaju
którego nasz rozum nie może rozwiązać. Jeśli nie zauważyliście właśnie konflikt przeciwieństw was, to musicie bardziej szukać, bo to istnieje w każdym. I w takim wypadku psychika tworzy pewien obraz całości albo opowiadanie, które służy, by pokazać nam świadomie, co się dzieje. Ten obraz całości ma jako rolę, by chronić psychikę przeciw niebezpieczne, jednostronne siły, które mogą po prostu rozedrzeć psychikę. No i tak właśnie stało się, kiedy historia Świętego Grala powstała pośród nas. No co to jest Święty Gral? W żadnej opowieści nie jest on szczegółowo opisany. Jedna wersja mówi, że to kielich, w którym Józef z Arimatei zebrał krew Jezusa, kiedy włócznia go przebiła na krzyżu. Wolfram von Eschenbach, autor niemieckiego Parzival, pisze, że Gral jest kamieniem, który pochodzi z nieba. A nasz Chrétien de Troyes w ogóle go nie opisuje. Oprócz, że Gral świeci nadprzyrodzonym światłem. Mamy tu do czynienia z czymś, co należy do świat transcendentalnych, a nie do tego świata. Wiadomo jest jedno, że Gral jest źródłem pokarmu, nie zwyczajnego pokarmu, ale pokarm dla duszy. Bo, jak dowiemy się później, nosi on hostię boską do Starego Króla, który nią żywi się. Gral znajduje się razem z włócznią, która Jezusa przebiła w zamku pewnego króla, straż Grala. Nie dowiadujemy się wcześniej historii, ale kiedy nasza opowieść zaczyna się, ten król jest chory, ranny, a jego rana nie goi się. W wersji Chrétiena to stało się w bitwie, gdzie włócznia go zraniła w uda, możliwie w jądra. W innej wersji to stało się, kiedy król podniósł szczątkę miecza, który zabił jego brata. I ta szczątka go zraniła w uda. Nie może podnieść się. I jedyna jego ulga od swojego cierpienia jest łowić ryby. Dlatego go nazwano królem rybakiem. Bardziej ściśle wędkarzem lub łowiącym. Sam mam problem właśnie językowy, jak go nazwać. Po francusku pêcheur. A więc będę go nazwał królem rybakiem, tak, dlatego że tak jest w przekładach, chociaż muszę powiedzieć, że chyba wędkarz to raczej powinien być. Nie tylko on cierpi, ale cały kraj dookoła jest jałowy. Nic nie rośnie, dzieci są chore, kobiety zniewolnione, a nieustanne wojny toczą się, w których ludzie giną. Król czeka na kogoś, który mógłby go uzdrowić. Taki by dotarł do zamku i widząc Grala i włócznię, by spytał, co one są. A specyficznie by zadał pytanie, kogo Gral karmi. Kto z niego jest karmiony? To musi być najdoskonalszy rycerz, ten, który może połączyć dwie szczątki miecza złamanego. I kiedy to pytanie zada, to król by wyzdrowiał i kraj stałyby się wydatny i zdrowy. Ale to nie jest łatwe zadanie.
Główny problem polega na tym, że zamek Grala jest ukryty i trudny do odnalezienia. Nie jest zupełnie pewne, że zamek Króla Rybaka znajduje się w naszym świecie, ani czy każdy może do niego dotrzeć. Drugi problem jest, jeśli nawet jakiś rycerz do niego dotrze, czy zada odpowiednie pytanie. Nie jest to pytanie, które każdy rycerz ma na myśli, kiedy zobaczy taki cudowny obiekt jak Graal. To musi być ktoś naprawdę wyjątkowy. Rycerze zazwyczaj to mężczyźni ekstrowersyjni, szukając przygody, honor, chwałę, okazję pokazać swoją moc, ratować panny strapione. Co tam by jakiś miał na myśli zadawać takie dziwne pytanie? Takie jest tło naszej opowieści i dotyczy przygody dwóch bohaterach, Perceval i Gowan, którzy w osobisty sposób odnajdują zamek Grala. I ich podróż do tego miejsca odzwierciedla podróż życiowa każdego z nas. Emma Jung, żona Karla Gustawa, i Robert Johnson, dwóch wybitnych psychologów, dokonali szczegółowe opracowanie tego mitu i polecam ich dzieła. Chociaż Emma Jung jest bardzo trudno do odnalezienia, a Roberta Johnson może znajdziecie i po angielsku wszystko jest dostępne. Nie wiem, dlaczego po polsku zawsze jest problem z tymi materiałami. Ale w każdym razie oni przedstawiają tą podróż jako proces indywiduacji, co zresztą można powiedzieć o wielu innych mitach. Patrząc na własne życie moje i rolę świętego Grala w moim życiu, muszę przyznać z nimi w dużej mierze rację w ich podchodzeniu. Ale zanim zaczniemy historię syna wdowy, początek którego już czytałem, chciałbym wam odpowiedzieć dalej o tle tragedii, która spowodowała takie opustoszenie w świecie. Jest takie dzieło, tak zwane wyjaśnienie, po, po francusku elucidation. I to opowiada o krainie rajowym, którym królem jest Artur, a kraina nazywa się Logr. Logr jest to stara nazwa celtycka dla Wielkiej Brytanii. I Logr był to spokojny i obfity kraj. I na drogach w tym kraju znajdowały się studnie, które karmiły podróżników. Kiedy podróżujący zatrzymał się przy takiej studni, to w studni pojawiły się dwie panny. Jedna z kubkiem napoju, a druga z jedzeniem ciasteczka, chleb albo smakołyki. Ja nigdy nie byłem przy studni, gdzie takie panny pojawiły się, a więc to jest trochę dziwne. Te panny podobno mieszkały w tych studniach. Łatwo tu dostrzec elementy nadprzyrodzone, że to nie są kobiety z kości i krwi. Jest także językowy problem w tekście, jak przyłożyć stare słowo francusku puis. To mogły być nie studnie, ale wzgórza, takie jak widać wszędzie w Wielkiej Brytanii, gdzie podobno mieszkały wróżki. Ale przesłanie tego jest jasne, że w owych czasach świat nadprzyrodzony był zbliżony do naszego świata i nas karmił. Z punktu widzenia psychologii nieświadomość była bardziej zbliżona i ludzie czerpali energię z psychiki. No, nadeszła katastrofa.
Król pewien, Amangon miał nazwisko, zjawił się przy takiej studni, złapał pannę i zgwałcił ją. Zabrał także jej kubek. Potem inni jego rycerze, biorąc jego zachowanie jako przykład, zgwałcili inne panny i zabrali ich kubki. I od tego czasu żadne panny już nie pojawiły się ze studni. Rzeki wyschły, drzewa nie puszczały liść i ziemia stała się jałowa. A przede wszystkim dwór króla rybaka stał się ludziom niedostępny. Dawniej ten dwór był obfity, pełny złota, piękne materiały, jedwabne, bawełny, tam gdzie ptaki wszędzie śpiewały, bogactwa tego dwora głoszono po całym kraju. A teraz kraj zraniony stracił tego dwora i ludziom stał się niedostępny. O czym jest to wszystko? Patrząc na symbole, jest łatwo widzieć, że nastąpiła zbrodnia przeciw żeńskości. To, co w nas jest żeńskie, introwersyjne, ugruntowane w świecie archetypów, w instynktach było zgwałcone przez męskie, ekstrawersyjną świadomość. To, co należy do naszych uczuciach i instynktach, było stłumione. Dawniej to karmiło nas, a teraz to wycofało się do stopnia, że już dalej nie można go odnaleźć. A nasza psychika bez pokarmu, który pochodzi od żeńskiego, jest jałowe. Jest także możliwe to widzieć jako kryzys duchowy. Przypomnijmy sobie, że chodzi tu nie tylko o wycofanie z naszej nieświadomości to, co żeńskie, ale także, że dwór króla rybaka stała się ludziom niedostępna. W grodzie króla rybaka znajduje się Graal, a Graal przedstawia przedmiot transcendentalny, kamień z nieba według poematu Parzival. Przedmiot związany z Zbawicielem i ze zbawieniem. Dawniej był ludziom dostępny, a teraz ziemia i dał ziemi całe pożywienie, ale po zgwałceniu panny stał się nie do odnalezienia. I ta strata oznacza stratę duchową, że kiedy pozbawiamy się kontakt z żeńskością w nas, lekceważymy świat uczuć i instynktów, to także tracimy kontakt z Bogiem i pokarmem dla naszych duszach. Nasze życie staje się jałowe i wpadamy w depresję, w nierwicę, no i życie traci dla nas znaczenie. Jeden z najciekawszych poematów naszego wieku, co opisuje to, ma tytuł Ziemia jałowa, a angielski poeta Thomas Eliot. I istnieje wspaniały przekład tego poematu Czesława Miłosza. I przeczytam wam parę zdań z tego poematu Ziemia jałowa. Jakie korzenie tu tkwią, jakie gałęzie rosną z tych kamiennych rumowisk, o synu człowieka. Rzec nie potrafisz ni zgadnąć, bo ty znasz jedynie stos pokruszonych obrazów i słońce tam pali. I martwe drzewo nie daje schronienia, ulgi świeżść, ni suchy kamień dźwięki wodu, cień. Jest tylko tam pod czerwoną skałą. Wejdźcie w ten cień pod czerwoną skałą. Ja pokażę ci coś, co różni się tak samo od twego cienia, który rankiem podążą za tobą
i od cienia, który wieczorem wstaje na Twoje spotkanie. Zanotujcie słowa, stos pokruszonych obrazów. No, chodzi tu o obrazy religijne, kulturowe, które niegdyś dali naszym życiu znaczenia. Obrazy to nasza kultura, to nasi bogowie, nasze religie, to, w co dawni ludzie wierzyli. Wszystko jest pokruszone dzisiaj. Jest tylko pustka, brak znaczenia. Próżnia, która panuje, aż coś się pokaże, co może tą sytuację zmienić. Dalej w tej opowieści. No, wiadomość o zbrodni, zgwałcenie kobiet, doszła do dworu króla Artura. Jego rycerze ruszyli w poszukiwaniu tych kobiet zgwałconych i te studnie. Szukali tam i we wte, ale nic nie odnaleźli. Jednak w jednym lesie napotkali piękne panny, których mężczyźni na rumakach atakowali. Rycerze Artura przegonili atakujących i dowiedzieli się, że te kobiety były potomki tych pań, które były zgwałcone. Opowiedziały one swoją historię i że ziemia pozostanie jałowa bez życia, aż odnajdzie się dwór bogatego rybaka. A to nie będzie łatwo. Mówiono, że król rybak to wielki mag, który może pokazać się pod wieloma postaciami i niełatwo go rozpoznać. A więc w skrócie, o co tu chodzi i jakie jest nasze zadanie. Ziemia nasza jest jałowa. Taki jest nasz świat i nasza kultura skutkiem gwałtu przeciw wewnętrznej kobiety. Jung by to określił jako problem jednostronności w nas, w stronie męskości ekstrawersyjnej. Mamy w nas przeciwieństwa różne: rozum, uczucie, surowość, miłość, zewnętrzne działanie i wewnętrzne. A to, co transcendentalne, co mogłoby nas bawić i przywrócić balans, przywrócić życie do naszej pustyni, oddaliło się od nas. Nie możemy go odnaleźć. Wszelkie ekstrawersyjne szukanie do niczego nie doprowadzą. Rycerze na rumakach galopują, ale niczego nie odnajdują. I gdyby to był koniec opowieści naszej, to mielibyśmy opowieść podobnej do dzieła Franz Kafkę. Bohater tam, który zmaguje się ze systemem, jak w powieści Kafki, proces, a w końcu jest w bitwie, której nigdy nie wygra. No, taka filozofia, tak zwany egzystencjalizm, dominował naszą zachodnią kulturę od początku XX wieku i to jest niezbyt optymistyczny obraz. Ale ja jednak proponuję, że nie jest to koniec historii. Mamy wiele powodów być bardziej optymistycznie, że może przyjść Zbawiciel. Ktoś może dotrzeć do grodu króla rybaka i widząc gral zadać odpowiednie pytanie. No i pisarze w XII wieku też tak uważali i dlatego to opowiadanie. No i zaczynajmy go w końcu, po długiej przedmowie. W pewnym lesie mieszka chłopak ze swoją matką, wdowa. I las nazywa się lasem spustoszałym. Chłopak nie ma ojca, nikogo nie ma oprócz matki i parę pracujących w polu. Pewnego ranu wstaje, wybiera się na pole na swoim osiołku, przejeżdża przez las i słyszy straszne hałasy i jest przekonany, że tam są diabli. No, kogo spotyka nagle?
rycerzach na dużych rumakach uzbrojony i pada przed nimi, myśli, że tutaj są aniołowie. Nic nie wie oprócz to, czego jego matka mu powiedziała. I matka mu powiedziała, że aniołowie to najwspanialsi i piękniejsi, co są. A więc on jest pewien, że widzi aniołów. No, ale potem zaczyna dowiedzieć się i oni zaczynają w końcu wejść z rozmowę z niego. No co ty trzymasz? No to lanca. A do czego służy? No to właściwie dziobania ludzi. A to co to? No to nazywa się tarcza. No a czy byliście urodzeni w te zbroje? Nie. Co ty? Dostaliśmy je. Od kogo? Od króla Artura. A, od króla Artura. No, a rycerze są tam, bo szukają innych, którzy właśnie porwali jakieś kobiety i prowadzili ich. I chłopak, nie znamy jego imię przez dłuższy czas. On prowadzi ich do pracowników w polu, a ci zdrętwieli, bo widząc rycerze wiedzą, że oberwą porządnie. Matka zabroniła, by chłopak cokolwiek wiedział o wojnie, o rycerzach, bitwach. No, no i potem on z wielkim podnieceniu wraca do matki i mówi: Mamo, mamo, widziałem rycerzy. A ona pada jak martwa na ziemi ze strachu. I kiedy ożywia, to on jej mówi nawet coś gorszego, że chce jechać do króla Artura, by król Artur uczynił z niego rycerza. No, matka nie wie, co zrobić. Strasznie jest strapiona. Opowiada mu trochę o jego rodzinie, że jego ojciec jest z królewskiego pochodzenia i był ranny w bitwie i przyniesiony do lasu tego i całe ziemie dookoła spustoszały. Miał 3 synów, a 2 starsze wyruszyli, by pomścić ojca, ale sami polegli w bitwie. Ojciec umarł ze smutku. Jedynie młody głupiec został z matką, która postanowiła, że on nigdy nie nauczy się bitwy ani sprawy męskie. Warto tu zauważyć, że mamy tu syna wdowy. Prorok Mani nazwał się synem wdowy. Prorok Mahomet też miał tytuł syn wdowy. To, no, że brakuje tu ojca. I często jest tak z bohaterami, że ich pochodzenie jest niejasne. Weźmiemy też Jezusa, którego ojciec nie był ziemski, a więc w pewnym sensie nie miał ziemskiego ojca. A więc syn wdowy to już nam mówi, że to jest ktoś, który może stać się dosyć wybitnym. No, matka upiera się, ale nie może przekonać syna, żeby został, a więc wyposaża go, ubiera go w takie szaty, żeby wyglądał jak błazen. I chciałaby nikt go nie brał na serio. No i dała mu niektóre rady na drogę i bardzo ciekawe rady. Mówiła, no jeśli będziesz głodny, to pójdź do kościoła, bo na pewno tam znajdziesz jedzenie. I on pyta, no co to jest kościół? No mówiła, no taki olbrzymi budynek. No, piękny, olbrzymi budynek. Okej, to już wiem. Piękny, olbrzymi budynek to kościół. No i że musisz bronić kobiety. I jeśli polubisz kobietę, to można ją pocałować i jeśli ona cię polubi, to da ci pierścień i takie rady właśnie matka mu dała. Chłopak rusza w podróż, nawet nie czekając, ledwie rozumiejąc, co matka mu mówiła, odwraca się i patrzy wstecz,
i widzi, że ona spadła na ziemię. Nie wie dlaczego, ale jest tak chętny, żeby dalej ruszyć w drogę, że nie wraca, żeby sprawdzić, co się z matką stało. Po prostu dalej właśnie rusza. Jedzie i jedzie po lesie. I co się zdarza? No, po jakimś czasie przychodzi do miejsca, gdzie drzewa nie rosną i tam stoi olbrzymi namiot. I od razu chłopak mówi, no, oto największy budynek i piękny, widzę kościół i jestem głodny. A więc matka mówiła, pójdź do kościoła i znajdziesz jedzenie. Wchodzi on do namiotu i tam w łóżku śpi piękna kobieta, piękna panna. On budzi ją, ona jest zupełnie zbulwersowana. Co ty jesteś? Kto ty jesteś? Zmykaj. I on mówi, no ale moja mama powiedziała, żeby tutaj przyjść po jedzenie i widzę, że tutaj są ciasteczka i żeby pocałować kobiety. A więc od razu on ją zaczyna całować, chociaż ona go odpycha. No i nie tym, i ona mówi, zmykaj, bo mój mąż ciebie zabije. Ale on nie to odwraca i nawet wtedy widzi ciasteczka i zjada ciasteczka, wypija wino i potem widzi, że na palcu ona nosi pierścień i bierze jej pierścień. Ona jest w płaczu, zupełnie w płaczu, rozpaczona. A on jakoś nie zwraca uwagi na to, że ona jest rozpaczona. On po prostu dokonał rady swojej matki i myśli, że wszystko jest dobrze, bo zrobił to, co matka mu kazała zrobić. No i dalej co? No, on rusza w drogę. I na swoim koniku i dąży do Caerleon, gdzie słyszał, że jest dwór króla Arturu, a w bramie spotyka wyjeżdżający rycerz na wysokim rumaku, uzbrojony w czerwono i nosząc w ręku puchar. Chłopak jest zdumiony, widząc jego piękne zbroje i od razu zdecydował, że chce tylko te czerwone zbroje. Rycerz go zatrzymuje, a ty dokąd? No do króla, by mnie dał twoje zbroje. Dobrze, więc spytaj go, bo ja pod jego nosem wziąłem mu puchar, by mu pokazać, że on jest moim wasalem. No, chłopak wjeżdża do zamku i do sali, gdzie jest sporo rycerzy, ludzie, wielkie zamieszanie i chyba jest tam gdzieś ten stół okrągły. I po paru pytań odnajduje króla. A król siedzi bardzo smutny, bo czerwony rycerz nie tylko wziął puchar, ale wylał wino na królowe Ginewery. Tutaj mamy bardzo ciekawy motyw, na który warto zwrócić uwagę, że mamy słabego króla. Król nie jest dosyć silny, żeby obronić swoją żonę Ginewery. I to jest sytuacja z punktu widzenia psychologii, to jest bardzo niezdrowa, kiedy to, co jest męskie, jest za słabe. I tak to jest tutaj. A młodzik teraz pyta króla, by go pasował na rycerza. Chciałby także nie tylko być pasowany, ale chciałby zbroję czerwonego rycerza. I teraz odzywa się marszałek króla, który nazywa się Kay. I Kay mu mówi bardzo szorstko, no weźmij zbroję od tamtego rycerza, pójdź poproś go o jego zbroję. I wtedy dziewczyna tam, która siedzi, zaśmiewa się bardzo głośno.
i Kej ją ciśnie w twarz. I potem nie tylko to, ale chwyta błazna, który tam stoi i rzuca go do kominka. Ta dziewczyna 7 lat nie śmiała, a błazen przepowiedział, że ona nie zaśmieje się, dopóki nie zjawi się najwybitniejszy rycerz. Dlatego Kej był tak zdenerwowany. No, chłopak patrzy na tylko wszystko, ale zawraca się, wyjeżdża z sali na koniku i ściga czerwonego rycerza. No i w końcu znajduje go i wzywa czerwonego rycerza do bitwy. Ten czerwony rycerz nie chce z nim walczyć, bo mówi, no po co ty przyszedłeś? Ja stoję tutaj, żeby on wysłał mi swojego najlepszego, żebyśmy się pojedynkowali. Ale co ty jesteś? Ale tamten ciągle mówi, no ja przyszedłem, bo ja wezmę twojej zbroi. A ten mówi, co ty mówisz, że ty weźmiesz? No ja wezmę, jeśli nie dasz mi, to wezmę to. Albo daj, albo wezmę. Tamten zdenerwowany właśnie szarżuje naszego chłopaka, a chłopak, który ma te takie strzały przy sobie, takie małe dzidy, rzuca jedną z tych strzał i trafia czerwonego rycerza w oko i zabija go. No, zabija go i co dalej? Nie wie, co zrobić z tym zbrojem, bo nigdy sam zbroję nie nosił. Ale stoi tam jakiś paź, który właśnie pomaga mu, który podobno wie coś o zbrojach. I zdejmuje zbroję z czerwonego rycerza i mówi do młodego, no słuchaj, zdejmij twoje ubranie, to głupie ubranie, w którym przyjechałeś. A tamten mówi, co, zdjąć ubranie mojej matki? Nigdy nie będę bez ubrania mojej matki, tylko ubranie mojej matki. A więc paź ubiera go właśnie w tę zbroję czerwonego rycerza, ale tamten wkłada tą zbroję właśnie na tych starych swoich ubrania swojej matki. Co możemy dotychczas powiedzieć właśnie o naszym bohaterze? No, czy widzimy siebie w tym młodzieńcu? Co można powiedzieć o jego stopień świadomości? No, on wszystko czerpie od matki. Ona zupełnie jego myślenie i motywacje i wszystko dominuje go. On jeszcze sam nie pobrał własnej decyzji. Tylko pyta, co mi matka powiedziała i co mam robić. I oprócz tej dużej decyzji, by stać się rycerzem, to wszystko, co on robi, jest według jej wskazówek. Ale on nie wie, dlaczego on robi nic, a więc on powiedziałbym, że jest w stanie nieświadomym. Jeszcze niewiele dowiedział się, jeszcze jest chłopakiem, który nie stał się mężczyzną. Inna rzecz jest, że jego nieświadomość jest także nieświadomość, że on krzywdzi kobiety, skrzywdził tą kobietę w namiocie, bo tak myślał, że kazała mu mama. I tutaj oczywiście jest humorystyczny element poety, ale mamy też obraz głupca prostego, który postępuje nieświadomie
I ja myślę, że nie można uniknąć tego obrazu naszego młodego. No, nigdy nie miał ojca, żeby pokazał mu świat. Co często się zdarza tutaj u ludzi. Nieobecny ojciec to jest też coś, co pojawia się też w naszej kulturze. W wielu rodzin jest nieobecny ojciec albo ojciec, który nie zajmuje się dziećmi. I też widać w tym młodym zupełny brak, kuje w nim strona uczuciowa. Taka wrażliwość duszy nie ma w nim. On po prostu jest jak młody dzisiaj, który szuka właśnie ile może zastrzelić tych alienów albo innych. I on po prostu chce być rycerzem i robić wielkie rzeczy, bo tak czuje, że jest droga do męskości. A więc w nim jest przewaga jego świadomości jest ekstrowersyjna. I nie jest skłonny patrzeć na innych, ani na siebie, co robi. A więc jest w stanie dosyć nieświadomym. I też, co czytamy w tej wersji o kobietach? No i mamy tu problem. On pozostawił matkę za sobą. Widział, że pada na ziemię, ale zupełnie to go jakoś nie obchodziło. Wziął inną dziewczynę i bezmyślnie zabrał jej pierścień, co jej narobiło wielki problem. I poeta nam nawet mówi, że po jego odejściu przyszedł jej mąż i widział, że jest w takim stanie, widział, że nie ma pierścienia. No i co mąż zrobił? On strasznie ją oskarżył. Był przekonany, że nie tylko ten młody głupiec, który zjadł ciasta i wziął pierścień swojej żony, ale jest mąż przekonany, że on ją seksualnie zgwałcił. I wtedy on strasznie ją ukarał. Spotkamy ich później w opowieści i zobaczymy, jak to wszystko wyszło, ale tutaj mamy znowu obraz zranionej kobiecości przez bezmyślne zachowanie. I też jest ta dziewczyna, która zaśmiała i który Kay pobił. I nie można uniknąć też pozycji królowej, która była zhaniebniona, bo król Artur nie mógł ją obronić. To jest zupełnie absurdalna sytuacja, że przyjdzie taki rycerz i wyleje na swojej żony wino, zabierze puchar, a król tak siedzi pognębiony i mówi, no co dalej ja mam na to zrobić? To zupełnie jest absurdalna sytuacja, że nie od razu sam nawet nie siadł na konno, żeby pojechać z nim albo wysłać jakiegoś innego rycerza. Tymczasem przyszedł ten głupiec i ten głupiec wyjechał właśnie i zupełnie też bezprzytomnie go zabił. No, a więc mamy teraz historię naszego młodzika, który wchodzi w świat i odkrywa świat i jest zupełnie w stanie nieświadomym. No i co dalej będzie? To będzie nasz następny odcinek w przyszłym tygodniu. Dalej będziemy ciągnęli jego historię i co się z nim dalej będzie działać. A teraz może przechodźmy do dyskusji. Dobry wieczór. Jeśli można, to tu się kłania Iwona. Chciałam poruszyć temat absolutnych początków, jeżeli chodzi o Twój wykład,
bo jest tak dużo wątków, że obawiam się, że każdy z nas chwyci jakiegoś innego wątku, a chciałabym, żebyśmy wyruszyli od źródła. No, przepraszam, mi się wydaje, że to jest źródło, być może dla innych osób nie, ale to zobaczymy, jak się wypowiem. Ja króciutko, dlatego nie będę czasu dużo zabierała. 2 obrazy początkowe, więc miejsce zamieszkania naszego młodego bohatera, czyli absolutne początki, skąd mamy las spustoszały las, pusty, to znaczy jakby taki wyjałowiona ziemia. Pierwszy obraz i drugi obraz, który bardzo często się pojawia na samym początku, obraz głupca. Nasz młody bohater przedstawiony jako głupiec. I szaty, i zachowanie właśnie nawiązują do tego, co nazywamy błazeństwem, niedojrzałością, głupotą, naiwnością i tak dalej, i tak dalej. I teraz skojarzenie głupca skojarzyło mi się z tą pierwszą kartą z wielkich arkanów Tarota, numer 0, nawet nie 1, 0, właśnie karta głupca, i spotkałam się z określeniami innymi, wędrowiec, bezimienny, a nawet duch eteru. I to wszystko jest ten archetyp głupca, więc nieprzypadkowo wydaje mi się, tak jak w karcie Tarota rozpoczyna całą wędrówkę naszą, bo niczym innym Tarot nie jest jak przedstawieniem naszej wewnętrznej wędrówki, zdobywania doświadczeń, rozwoju, indywiduacji, tak samo tu w poemacie, który omawiamy, początkuje tę drogę właśnie nie kto inny, tylko głupiec, wędrowiec, bezimienny, czyli ten, który dopiero zaczyna nabywanie doświadczeń i cała ta jego podróż w rozwój duchowy będzie niczym innym właśnie jak przekształcaniem, transformacją z głupca w inne archetypy, ale to już na późniejszych spotkaniach pewnie będziemy omawiać. I teraz ten las spustoszały. Jest taka teoria, że każdy obraz natury, pejzaż, no cokolwiek, co wiąże się z naturą, jest przedstawione, to jest nic innego jak projekcja naszego stanu wewnętrznego, stanu naszej psychiki. Więc jeżeli pojawia się obraz ziemi jałowej, czy lasu spustoszałego, nie wiem jak to odmienić, to wygląda na to właśnie, że to jest stan, wewnętrzny stan psychiki naszego bohatera, czyli na dzień dobry, jak on wyrusza dopiero w tę podróż, to jest na tym etapie, gdzie ma wewnętrzną pustkę i dlatego nie on podejmuje decyzje, instynkt nie przemawia do niego, nie kieruje się afektami, uczuciami, kieruje się wskazówkami, które bierze z zewnątrz i które jeszcze w dodatku nieprawidłowo interpretuje, tak jak nauki matki. Nie może ich prawidłowo zinterpretować, bo nie posiada jeszcze wewnętrznej swojej własnej wiedzy, doświadczenia, nie posiada dojrzałości i stąd te zabawne nieporozumienia, które no dla nas są zabawne, ale pokazują to, że na początku naszej drogi, gdy wkraczamy w świat ducha, no właśnie popełniamy ogrom różnych błędów, no ale które muszą być popełnione, żeby prowadziły nas właśnie w to dojrzewanie. I ja tu sądzę, że na początku to jest taki problem, nie tyle, że właśnie ta nieświadomość nim kieruje, wręcz przeciwnie. Mi się wydaje, że w tym pierwszym etapie tej wędrówki naszego bohatera on nie ma kontaktu ze swoją nieświadomością. Jego niedojrzałe ego nie słyszy nieświadomości i w związku z tym do jego psychiki nie przenikają te ożywcze soki, które mogłyby tę ziemię użyźnić. I stąd właśnie on się kieruje tylko tym, co mu się wydaje, że jak usłyszał, tak interpretuje, natomiast nie ma w tym, nie wiem, brakuje mi tego określenia, tego słowa, ale nie ma w tym mądrości tej życiowej, zero mądrości życiowej, tylko jest po prostu jedna wielka głupota, ignorancja, która wynika stąd, że na początku nasze niedojrzałe ego kompletnie nie ma połączenia właśnie z tą krainą żyzną,
naszej nieświadomości. No dziękuję, bo tak jak obiecałam, że długo, żeby się nie rozwodzić, chciałam tylko zagaić ten początek, że wydaje mi się, że to jest takie jakby fundamentalne, ale mogę się mylić, mogę się mylić. Dziękuję za głos. Iwona, bardzo Ci dziękuję i myślę, że poruszyłaś bardzo ważne tematy. I chciałbym odpowiedzieć na jeden z nich, i to jest kwestia nieświadomości i stan psychiczny naszego młodego. On jest w takim, Eric Neumann i inni, którzy określali właśnie ten proces indywiduacji i rozwój świadomości ludzkiej, określają najbardziej zasadniczy ten stan jako stan Uroborosa. To jest ten wąż, który trzyma swój ogon w paszczce. I to jest stan, gdzie jest brak różnicowania, w którym dziecko się rodzi i staje się tam przez jakiś czas, aż zaczyna stykać się z światem i widzieć, że to jest to, a to jest tamto. I zaczyna widzieć różnice i zaczyna ego rozróżnić się od świata. Nasz chłopak jest właśnie w takim bardzo wczesnym stanie, w którym on po prostu o świecie nic nie wie jeszcze. Wszystko jest prawie jedno. W końcu ego jego zaczyna się rozwijać i on chce być rycerzem. Chce się, to można powiedzieć, to jest taka inflacja ego, co zaczyna się właśnie w tym stanie. I wtedy to on dlatego chce być rycerzem, bo to chce być czymś, właśnie o to chodzi. Ale jeszcze nie może się odłączyć od matki i to jest tak zwany kompleks matki. I ilu młodych dzisiaj wciąż nie mogą się odłączyć od matki? To jest poważny problem jakoś w naszej kulturze, że wielu specjalnie młodych chłopców i specjalnie ci, którzy nie mieli ojca albo mieli niedostateczny kontakt z ojcem, są zupełnie uzależnieni od swojej matki. I to jest, co psycholodzy by nazywali kompleks matki. I nasz młody jest właśnie w tym stanie. I zobaczymy, co dalej w następnym odcinku. On w końcu zaczyna się trochę uświadamiać się tego. Ale kiedy ja mówię, że jest w stanie nieświadomym, to po prostu to znaczy jeszcze jego świadomość jest nieograniczona, nie odnosi się do kontaktu z tak zwaną nieświadomością Junga. To jest coś innego. Rozumiem, dziękuję bardzo. Proszę, Rafale, witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. W którymś momencie dotknąłeś Miłosza i ziemi jałowej. I mam takie spostrzeżenie właściwie, że Miłosz w momencie, kiedy kończył tłumaczenie ziemi jałowej Eliota, pracował nad cyklem wierszy Poema naiwne w 1943 roku. Pierwsze tłumaczenie drukowane się pojawiło w Kulturze Paryskiej w 1946 roku. Ono jest dostępne w internecie, można poszukać. Jest ze wstępem Miłosza. I Miłosz opowiadał właśnie od tej drugiej strony, kiedy się mierzył z tym tekstem Ziemi Jałowej, bo to jest jakby świadectwo ducha tego czasu tak naprawdę. Eliot tam tego dotyka, nie? Rozpadu jakiegoś społeczeństwa i ta tragedia pojawia się po raz drugi, nie?
I to jakby nikt nie mógł już, kto pracuje intelektualnie i duchowo, zostać wobec tego faktu obojętnym. I Miłosz zdradza tam, że on się nie bardzo zgadza i z diagnozami, i ze sposobem jakby przedstawiania rzeczywistości na sposób księgowego niemalże. Więc to jest zupełnie inna wrażliwość. Miłosz w tym cyklu Poema naiwne ma wiersz o ziarnku maku, gdzie perspektywa ziarnka maku czasami jest czymś, co potrafi ocalić. I jest też wiersz o wieży, którą nazywa obserwacją liścia na wodzie, prawda? Więc to są bardzo jakby takie konkretne rzeczy. I wydaje mi się, na tyle, ile rozumiem literaturę Miłosza, w jego takim czasami takim poczuciu ducha tego czasu, on z nim dialogował i dużo się od niego uczył też. I to mu pozwalało spojrzeć w głąb, bo my od samego początku cywilizacji pisanej, czyli kiedy już patrzymy od Sumeru, od mitu o Gilgameszu, od całej poezji, powiedzmy tej wschodniej, przez Stary Testament, przez apokryfy gnostyckie, gdzie jest apokryf o stworzeniu świata, który mówi przecież o gwałcie na Ewie. Mierzymy się z tym tematem i każde pokolenie daje swoją odpowiedź. I pocieszające jest, że tam w tym poemacie Ewa zamienia się w drzewo. To jest obraz dysocjacji psychiki kobiecej i niestety uważam, że to jest też diagnoza współczesnego mężczyzny. I to jest rzecz, na którą każdy z nas musi sobie odpowiedzieć. I taka ostatnia myśl, Robert Bly, bodajże tak ma na imię, napisał Żelaznego Jana, taką książkę o kryzysie męskości w Stanach Zjednoczonych w latach 80., 90. Mówi o tym, że wielu mężczyzn ma zranioną seksualność i to jest jakby związane z tym, w jaki sposób prowadzi egzystencję, że nie ma kontaktu z ojcem, że ten ojciec jest nieobecny, bo jest w fabryce, tam pracuje, więc nie ma tego coś, co było jeszcze w XII wieku. I właściwie poemat gralowy też jest pisany w momencie wielkiego kryzysu, kiedy te damsko-męskie historie się utwardzają. I to ma ciągle ta historia jakby powtarza się, jakby ona wymagała jakiegoś naszego realnej odpowiedzi, bo taka ostatnia rzecz. Marie-Louise von Franz we wstępie do psychoterapii mówi, że to właściwie w pewien sposób nasze ego nawiązuje kontakt z jaźnią, ale jest to ruch odwrotny od strony jaźni. Jeśli to jest na odwrót, to jest tylko jakaś samorealizacja. I to jest jakby bardzo modne słowo współcześnie, nie? A to nie jest to samo. Tak. Hej, Rafale, bardzo Ci dziękuję za to. Powstanie legendy Świętego Grala to możemy dalej dyskutować w innych sesjach, ale chciałbym wyrzucić dzisiaj coś, co mi przyszło niedawno na myśl. I to jest, że poemat Chrétien de Troyes to było co? 1170 jakimś roku, a wojna przeciw Katarów to zaczęła się nie tak długo potem. A więc i to wszystko toczyło się w Langwedocji, gdzie powstawały te legendy właśnie.
A więc mi się wydaje, że musi być jakieś powiązanie tutaj pomiędzy sytuacją na Ziemi, gdzie było straszne opustoszenie, te rzezi, spalenia i coś tam, ta tragedia się tak rozwijała wtedy i tymczasem powstała ta historia, a więc to znowu można powiedzieć, że tak jak Emma Jung właśnie proponuje, że tutaj, kiedy jest konflikt, specjalnie wewnętrzny, nie do rozwiązania, przeciwieństw, to wtedy pojawia się Graal. Później opowiem, jak ja zetknąłem się z tą legendą, ale nie teraz. Ale zastanawiam się, czy tak właśnie było. Jakby popatrzeć na ten problem, ja będę chciał zrobić na ten temat wykład w ogóle. Przygotowuję sobie już materiały i jeszcze nie wiem w jakiej formule. Chciałbym ten problem jakby pokazać w przebiegu wieków, w taki sposób antropologiczny, bo to naprawdę mnóstwo takich pozytywnych odpowiedzi daje ten konflikt. Nie oceniałbym to w kategoriach że kryzys to jest coś złego. Tak, Raczej tu jest jakby taka rzeźba wzajemna, bo właściwie legenda Gralowa jest rozmową o mężczyznach tak naprawdę. Nie? To jest, ja to tak czuję zresztą bardzo intymnie. tak. Dziękuję. Kuba, witaj. Witam, dzień dobry, cześć wszystkim jeszcze raz. Nie wiem, czy mnie słychać dobrze, Słychać, ale nie widzę ciebie. to ja pomacham tylko, nie wiem, czy to A, widzę. Dzień teraz dobry. widzę. Ale to dosłownie na chwilę, bo jestem w trakcie przygotowywań do sesji, więc jakby i w egzaminach, i we wszystkich, więc jakby trochę w rozwaleniu, ale no nie mogłem sobie jakby absolutnie pod żadną możliwością odmówić tej przyjemności bycia dzisiaj tutaj z wami, także bardzo mnie to cieszy. Dziękuję ci, Pawle, za wspaniały wykład, dziękuję Iwonie i Rafałowi za jakby też ważne słowa wprowadzające do tej dyskusji. Ja mam parę przemyśleń, jakichś takich map myśli, więc jakby pozwolę sobie tylko jakieś tam parę punktów zaznaczyć, które mi gdzieś przyszły do głowy, a przychodziła ich cała masa. Również dzięki wam. Od tego syna wdowy zacznę. Jakby pierwsze skojarzenie, jak Paweł zacząłeś wykład, to przypomniało mi się bodajże masoni mieli takie pozdrowienie. To był rodzaj takiej prośby o pomoc. Jeśli się nie mylę, to brzmiało, czy nie ma, to się wiązało z Salomonem. Ja muszę nadrobić wykłady z odami, więc może tam będą jakieś poszlaki, ale to brzmiało, czy nie ma ratunku dla syna wdowy. I jeśli mason jakby usłyszał to od masona, to że jakby to było takie najbardziej rozpaczliwe właśnie wezwanie pomocy. To była ta wdowa, która za mało tu wiem, ale to się właśnie wiązało z królem Salomonem. Jeśli chodzi o legendę, gdzie jest zamek, czy rycerz zadaje pytanie, Emma i proces indywiduacji, trochę jak Iwona wskazała na początku o tej ziemi jałowej i tym lesie opustoszałym. Ty, Paweł, potem powiedziałeś, że to nie jest taki rodzaj nieświadomości jak u Junga. Zaraz cię poproszę, jakby, bo też będę ciekaw jakby o rozszerzenie tej myśli, ale trochę to, co Iwona mówiła, mi się też tak wydało, no bo jakby ten proces indywiduacji, czy ten proces jakiegoś, to trochę jak rozmawialiśmy na konferencji, że to się bierze z jakiegoś takiego punktu, no właśnie to, co potem Rafał kontynuował, jakiegoś punktu, nie wiem, kryzysu, jakiegoś takiego punktu właśnie takiego opustoszałego lasu, że to tam to poczucie niewystarczalności tego, co jest, czy jak to życie wygląda, że to gdzieś nas pcha do tego poszukiwania, że to właśnie ta ciasność tych ram, w których jesteśmy, one w nas jakoś przyzywają. To trochę jak to wezwanie
usłyszenie wezwania, jak u Campbella w bohaterze o tysiącu twarzy. On tam opisuje, właśnie odnosi się do króla Artura i legendy świętego Grala, że oni nie wiedzą, że oni ruszają na poszukiwania, postanawiają wyruszyć na poszukiwania Grala, ale oni nie wiedzą, czym ten Gral jest, nie wiedzą, gdzie on może się znajdować i że ten zamek, on znajduje się pośrodku lasu, znów ten las, który często u Junga jakby czułem jako ten symbol nieświadomości, że on jest pośrodku lasu i oni postanawiają wyjść z tego zamku i wejść w las, każdy w tym miejscu, które jemu wydaje się najciemniejsze, najmroczniejsze. Czyli znów mamy tu tą kontynuację tej myśli jungowskiej, że tam, gdzie jest ten nasz strach, tam jest ta rzecz, której szukamy. Czy tam, gdzie jest ta jaskinia, do której boimy się wejść, tam jest ten smok, którego się boimy, on właśnie kryje tego skarbu, który my usiłujemy znaleźć. Pędzę, bo wątków jest dużo, więc ja chciałem tylko tak pozaznaczać. Ten król i to zgwałcenie tego żeńskiego pierwiastka, czyli znów ten kawałek w nas, czyli coś, co próbowała Maria Magdalena jakby poruszyć, coś, co wywoływało tą złość Piotra, prawda? Gdzie on mówił, nie, to ty jesteś kobietą, ty nie możesz, jakby. Ona mówi, spójrz Piotrze, ja ci pokazuję, ja trochę to, jak to się mówi, parafrazuję. Ona mówi, spójrz Piotrze, że można też, jest druga droga, jakby jest też druga ścieżka, jakby, że czemu ty wyciągasz na mnie rękę i chcesz mnie atakować, ona jakby mówi, ja ci chcę pokazać tą drugą stronę medalionu. Czyli trochę jak ty, Paul, powiedziałeś o tym Indianie Jonesie, tam był taki motyw, to może ostatnia myśl, zanim oddam głos innym, może jeszcze będzie okazja wrócić. W poszukiwaczach zaginionej arki on tam znajduje medalion, tam ten chyba Niemiec, gestapowiec, który mu chce przeszkodzić jakby i sam chce dla siebie tą markę. I on jakby ten medalion mu się odbija na ręce, ale on nie wie, że jest druga strona. I on tam zarządza poszukiwania, jakby wysyła te wojska tych nazistów i tak dalej, tam się dzieją różne rzeczy, ale on nie wie, że jest druga strona medaliona, a ta druga strona, ona zmienia, tam chodzi o kwestie nie paradygmatów, tylko parametrów, jakby, że tam laska ma być inaczej postawiona, jakby, że to jest kluczowe dla tego faktycznej lokalizacji, jakby powiedzmy tego skarbu. Czyli jakby, że te dwie strony medalionu, one są niezbędne. I to, tak, dziękuję. Kuba, na chwilkę, bo o tyle rzeczach mówisz, że myślę, że chciałbym wyjść i właśnie skomentować trochę o tym. Bardzo dziękuję. Tak. Przede wszystkim otoczenie pustyni i to, że znajdujemy się w pustyni przy początku. To nie jest to samo, o czym mówiliśmy właśnie w Jungu, doświadczenie pustyni. To przejdzie w naszej legendzie, ale później przejdzie ten czas, kiedy nasz młody, który okaże się być Persewalem, ale na razie nie ma imienia, ale przyjdzie czas, kiedy on właśnie musi przejść i mieć to doświadczenie pustyni. Ale to będzie dużo później w opowieści, bo doświadczenie pustyni to zazwyczaj nie przychodzi właśnie doświadczenie anachoryty, to nie jest na początku opowieści, ale zazwyczaj to później w rozwoju naszej świadomości przychodzi ten okres, kiedy przeszliśmy przez pewne rzeczy, mieliśmy pewne doświadczenia i wtedy znajdujemy, że to wszystko nic nie znaczy. I wtedy jest doświadczenie pustyni. A więc to doświadczenie przyjdzie potem później w naszej opowieści. O Indiana Jones nie mogę komentować. Ja nie bardzo jakoś myślę, że to trochę powierzchowne i trochę śmieszne, ale
Ja nie wiem, czy brałbym to zanadto jako mitologię. No to jest taka oczywiście nowoczesna wersja.